Piękny świat, a w nim jeden cel: zbudować ogromną osadę, w której każdy mieszkaniec ma własny dom. Mieszkańcy wybrali jeden konkretny dom i jest to numer 2. Było tam najwięcej wyborów. No numer 1 bardzo mocno walczył o swoją pozycję, ale jednym głosem przegrał. Na trójkę mało kto głosował. Okej, wychodzi na to, że na darmo po prostu biegłem po drewno ciemnodębowe, ale wydaje mi się, że trochę mam też rozwiązanie na połączenie tego z tym, ale to najpierw wybuduję i będzie można zobaczyć, czy mieszkańcom odpowiada. Finalnie udało mi się postawić 23 dom i pierwszy w dzielnicy kwitnącej wiśni. Jest mega, bardzo mi się podoba, jak to wyszło. Fajne jest połączenie tego stylu z cegieł z różowym drewnem. No i taki płotek tu dodałem, jeszcze ciekawy, żeby mieć takie podwórko, powiedzmy. Tu będzie taka ładna ścieżka. Jeszcze trochę lilii mi tu brakuje, żeby dodać. I tutaj z tyłu jest taki piecyk, a tutaj ławeczka. I tu będą takie te świecące jagody, tylko nie wiem kiedy wyrosną. A tak czy siak w środku, no też to wygląda znakomicie, aż nie mogę uwierzyć, że coś takiego jestem w stanie w ogóle stworzyć. Bardzo mi się to podoba, szczególnie ten dach. To jest coś pięknego, no klimat niesamowity. Pięknie tu jest, ale no trzeba to oznaczyć finalnie, tylko właśnie jak zwykle nie pomyślałem o tym miejscu takim dobrym, ale chyba tutaj będzie ok. No i można to oczywiście wpisać jako 23 dom. Chociaż, czy ta tabliczka nie powinna być biała? Trochę mało się rzuca w oczy. A dobra, będzie ok. Ale no, super to wygląda. Nie mogę uwierzyć, że coś takiego udało mi się zbudować w ogóle. No i trochę miejsca to zajmuje, więc skończy się chyba na tym, że będę musiał tutaj poszerzyć trochę tą granicę, ale to tam ziemi przy okazji trochę wykopałem. No i tutaj postawię 24 dom i tak pomyślałem, żeby zrobić to na takim wzniesieniu, że będą takie schodki do góry i to będzie takie u góry. Myślę, że może to akurat fajnie wyglądać w tym tutaj takim załuku. No i będzie to taki mniejszy dom, ale taki z widokiem na całą tą zatokę tutaj. Fajnie to będzie wyglądało, tak mi się wydaje. No i tutaj też jest ładny widok stąd. Tak pod drzewem jeszcze, te liście spadające. No pięknie, jestem zadowolony z tej budowy. Postaram się jeszcze ten teren o wiele bardziej dopieścić, żeby on jeszcze lepiej wyglądał, a nie taka zbita trawa. No ale zobaczymy, jak to wyjdzie finalnie. Tak czy siak pozostało 640 domów do wybudowania. Na tą dzielnicę przewiduję z około 7 domów, no i będzie trzeba w końcu zająć się resztą tego terenu tutaj. Nowy dom nabiera kształtów, jeszcze tutaj dodam takie 2 pięterka, ale trochę chyba węższe niż to, żeby to była taka wieża trochę. No i teren tutaj trzeba jeszcze poszerzyć, bo zabrakło mi górki w pewnym momencie, a no i schodków też trzeba trochę dodać. A tutaj zrobiłem takie wzniesienie, bo jak zrobiłem samą taką górkę, to dziwnie to wyglądało, więc dodałem to. No i zobaczymy, jak będzie wyglądał efekt końcowy. Finalnie powstał 24 dom. Można by tak to ująć, no bo to bardziej taka pagoda, ale uznam, że jest to dom. No i uznałem, że jednak nie będę zmniejszał tych pięter, żeby wyszła z tego taka wieża stożkowa, tylko po prostu zwiększyłem dach. W sensie powiększyłem go w każdą stronę. No i w końcu nabrało to jakiegoś sensu, bo wcześniej na to patrzyłem. Oj, zapomniałem o tym drzewie. I no coś mi się nie zgadzało. Miałem jakiś taki problem z tym budynkiem, ale poszerzenie tych dachów no dało ten efekt, który bardzo chciałem osiągnąć. Też przy okazji tutaj jest taki mały stawik i różne inne dekoracje, ale trochę zabrakło mi tych rzeczy. Muszę zdobyć lilię, wodorosty, trochę więcej bambusa, może trochę więcej tego. No i tak teraz przypomniało mi się, że na tych terenach, gdzie było sporo tych wiśniowych drzew, występowały te takie sarenki. No i tak pomyślałem, żeby to tutaj przyprowadzić kilka takich. Oczywiście tak przynajmniej ze 2, żeby później je tam rozmnożyć, o ile je się da rozmnożyć, ale do tego jeszcze dojdę. No i to może tutaj fajnie wyglądać, może jakiś taki mały ogródek z nimi zrobić, albo coś w tym stylu. No ale to jeszcze zobaczę, czy uda mi się w ogóle je tutaj sprowadzić. Tak czy siak, no dom już można oznaczyć. No i oczywiście zapisać.
co by nie pomylić się w liczeniu, to wszystko oznacza, że czeka mnie wyprawa, bo też i lodu potrzebuję, żeby wypełnić dalej ten przepływ, bo kilka pozycji zabrakło. Tylko zastanawiam się jeszcze, w którym kierunku wyruszyć. Czy wyruszyć na północ, czy bardziej na południe, tam gdzie już byłem. No na północy takiej dalekiej jeszcze mnie nie było, więc może coś ciekawego przy okazji bym odkrył. Ale to jeszcze pomyślę. Muszę się najpierw przygotować do tej wyprawy, bo trochę zbiedniałem z surowcami. No i po powrocie zajmę się dalszą rozbudową tej dzielnicy. Zaczął padać deszcz, więc postanowiłem wyruszyć następnego dnia, ale tak przechadzając się przez miasto, no ten wieśniak chyba ma jakąś depresję, ale cieszy mnie to, że w ogóle tu jest, bo no po ostatniej akcji z tą zarazą to nie było ciekawie, ale czy on tutaj zaraz nie umrze sam? Z samotności? Nie wiem, dziwne. W ogóle też odkryłem, że książki, które znajduję, które mają kilka czarów na sobie, pewnie te pojedyncze też, ale je wolę zostawić, żeby je później ewentualnie ulepszyć, połączyć dwie w jedną, ale te z większą ilością czarów, które no nie zawsze mi pasują, mogę po prostu odczarować, za co dostaję poziom dodatkowy. Co prawda nie jest to nadal tyle poziomu, ile potrzebuję, żeby zrobić sobie nowy kill off, bo tam już jest wymagana dość duża liczba, ale no jest to pomocne, bo czasami takie książki znajduję i to wcale tak mało poziomu nie daje. O, a tu w ogóle jest jakaś tratwa stara, czy ja tu w ogóle byłem? Chyba nie byłem, bo nie wziąłem tych polepszeń, tych szablonów kowalskich, a coś tu ciekawego jeszcze jest? Nie. Okej, fajnie. Czyli jakieś dodatkowe szablony. No i postanowiłem też wyruszyć na północ, no bo jestem jednak ciekaw, co tam jest, a chodzić ciągle w te same tereny, no to tak nudno. Chyba że faktycznie potrzebowałbym konkretnych surowców i do domu z powrotem. Ale ja tu jestem też zachłanny na poziom, no i na przygody oczywiście. No a w tamtych stronach nic mnie ciekawego na ten moment nie czeka, przynajmniej nie na tyle, co mam odkryte, no bo tam dalej to, wiadomo, też już nieznany teren. Ale tutaj może być ciekawie. No i też musiałem wyruszyć bez swojego kompana, czyli bez swojej myszki, no bo jak znajdę te sarenki z tych ziem, gdzie rosły te kwitnące wiśnie, no to będę musiał wpakować taką w łódkę, a wtedy myszkę zostawię gdzieś tutaj, na czym mi nie zależy. Także niestety samotna wyprawa. Mam nadzieję, że bez zagrożeń. Coś tu podejrzanego widzę i nie wygląda to jak coś, co powinno tu naturalnie być, ale podejdę i zobaczę. Mam nadzieję, że nic mi tu nie wyskoczy. Co to jest za kawałek miejsca? Okej, sporo drewna, jakieś książki. No właśnie, a te książki to są jakieś takie zwykłe czy niezwykłe? Okej, były też takie niezwykłe. No to faktycznie warto te półki sprawdzać. Na to wychodzi, że te beczki to była taka podpucha, że ktoś przychodzi, patrzy, nic ciekawego, a tu książki w półkach. No fajnie, ale tu chyba są zaraz bagna, bo chyba słyszałem żaby, a na bagnach były lilie, które są mi potrzebne. Oho, ktoś tu chyba kopiuje moją dzielnicę kwitnącej wiśni, tylko w takim chyba gorszym stylu. No te kolory to nie pasują, chociaż może? Nie wiem. Ale zobaczę, co tam jest. Dobra, już wiem, od kogo to jest, od kłusowników, ale to fajnie się składa, bo dodałem sobie nowy czar do łuku, więc z chęcią przetestuję, jak to się ma. Tylko coś tu pusto się zrobiło, nie ma ani jednego kłusownika, chyba że w środku siedzą. A już jeden biegnie, dobra, chodź tu, haha, płoń. Okej, tam było ich dwóch. Ja się może cofnę do góry. A to skubany w plecy mnie chciał tutaj. Okej, ten nowy łuk. No fajna sprawa, bo szybciej ich zabijam, ale ja tu chyba zaraz całą okolicę spalę. Dobra, nie mieli tam jakichś ciekawych rzeczy, poza jakimiś szablonami kowalskimi, ale zastanawiam się, czy jak strzelę tą ognistą strzałą w to się podpali, czy się nie podpali. Okej, nie podpaliło się. No, szkoda. Myślałem, że to będzie fajne takie narzędzie właśnie na takie najazdy do nich, żeby podpalać im na przykład te obozy i oni tam by się wszyscy spalili, a ja bym szczęśliwie ich po prostu okradł. No, ale może coś innego wykombinuję. Na całkowitym odludziu znalazłem kowala, który ma dziwne te takie golemy na swoim podwórku. No i w jego skrzynce jest coś takiego. Nie mam zielonego pojęcia, co to robi, ale wezmę, bo pierwszy raz coś takiego widzę. Może to jest jakaś głowa? Mogę to nałożyć? Nie. Okej. No trudno. Będę kombinował w domu. Tak płynę i płynę
i patrzę, co mi tu takiego różowego się nagle zobrazowało. I to mi trochę przypomina tą różową wioskę obok tej magicznej wioski, to chyba obok drugiej to było, jeżeli dobrze pamiętam, albo obok pierwszej. Nie, obok pierwszej na pewno nie, obok drugiej. No i tak po cichu liczę, że może w okolicy znajdę kolejną magiczną wioskę. Ale najpierw sprawdzę to, o ile to jest to samo i o ile to jest w ogóle bezpieczne. Ale powinno być chyba to samo. Chyba że tym razem spotkam tam mieszkańców, a oni niekoniecznie mogą być skłonni do współpracy. Nie wiem, czy to takie kulturalne, żeby zaglądać przez okna w obce domy, ale to wygląda tak, jak to wyglądało wcześniej, czyli chyba tu nikogo wrogiego nie spotkam. I teraz tak, tu są półki, które mają książki, właśnie jedną podniosłem i tam pewnie w tamtej wiosce też były. I ja to wszystko przegapiłem. No ale dobra, przynajmniej wiem, gdzie ona jest, to zawsze mogę pójść i sprawdzić. I to wcale nie takie złe te książki, 2 niezniszczalności, jakaś przynęta i ostrość, no niezłe, nie zauważyłem tego w ogóle wcześniej. Nie wiem, czy w tamtej wiosce było tak samo, ale w tej znalazłem kolejną książkę i widzę, że ona jest podpisana trochę inaczej niż te, których szukam, więc jest to kolejna historia do zbadania. Ale to w takim razie będę musiał wrócić do tamtej wioski i przyjrzeć się jej trochę bardziej, no bo ja tu faktycznie sporo rzeczy pominąłem wtedy. Chyba że ich po prostu nie było i dlatego je pominąłem, a dopiero w tej jest trochę tego więcej. I nawet w tym domu, w którym była ta dziwna skrzynia, która była pusta i w ogóle wydawało mi się, że tu jest wszędzie pusto, nawet tu były książki i to naprawdę dobre książki. Ja będę musiał wrócić do tamtej wioski i to zdecydowanie. Normalnie po tych domach tutaj to jestem tak obłowiony w książki, 3 plecaki pełne książek, no i tu jeszcze trochę, udało mi się zmieścić, no i jestem pełny, ja muszę powoli do domu wracać, ale dobrze się składa, bo tu są tutaj te sarenki, chociaż wydaje mi się, że gdzieś bliżej domu one też były, bo na taką drogę iść teraz z tą sarenką, jak ona mi gdzieś po drodze zginie, albo jakiś kłusownik, no to nie będzie fajnie, no. Więc po prostu rozejrzę się jeszcze po okolicy, no i wracając do domu może coś jeszcze znajdę, a potem stamtąd pójdę właśnie po sarenkę, bo no mam wrażenie, że one były gdzieś jednak bliżej. Co to jest? A raczej kto to jest? To wygląda jak jakaś wiedźma i nie wygląda bezpiecznie. Czy ja to powinienem zaatakować od razu? Nie no, to jest ta bank jakaś wiedźma, bo tu jest nawet czarny kot. No nieźle. To może ja się jej pozbędę. Dość szybko poszło. Na 3 strzały tak naprawdę. Co ty tu miałeś ciekawego? O, natychmiastowe leczenie. Niezła miksturka. A dobra, w chacie coś miałaś? Nic? Ale bieda. Okej, no ale czego się spodziewać po wiedźmie w lesie. Ale teraz ten czarny kot został bezdomny. Albo dobra, ja go zostawił, jeszcze się przemieni w coś i mnie zje. Wow, ale czegoś takiego to ja jeszcze nie widziałem. Jaki wielki, fajny wiatrak. Chciałbym taki w domu. Raczej w mieście. Ale ta flaga tam mnie trochę niepokoi. Czy to przypadkiem nie będą kłusownicy znowu? To o świcie. Pójdę to sprawdzić. No i oczywiście wcale się nie pomyliłem. Jest to kolejny obóz kłusowników i to dość taki potężny. Ale no jestem ciekaw, co tam jest, a ja całkiem dobrze sobie teraz z nimi radzę, więc może i tym razem sobie poradzę. Ale nie powiem, bardzo fajnie się tutaj urządzili tak swoją drogą. To jest chyba taki najładniejszy obóz kłusowników, jaki widziałem. Mam nadzieję, że nic mnie tu zaraz w plecy nie zaskoczy, ale no pora wejść do środka. A już tu jeden przylazł za mną. No chodź tu, wejdź. Tu się rozprawimy razem ze sobą. Okej, widok ładny. Może tu jakieś wykopaliska w ogóle prowadzili. No tak patrzę, jakieś wykopane dziury. Ale no nic poza szablonami kowalskimi nie mieli. Więc zostawiam ich w spokoju i idę dalej. O ile oni mnie zostawią w spokoju. No nie powiem, trochę to komicznie wygląda, ale dostarczę do domu. Tak czy siak, dobrze myślałem, że gdzieś w okolicy jest trochę tych sarenek, więc nie musiałem taki kawał drogi za nimi biegać. A no i też w dobrym miejscu, bo do domu prowadzi mnie już tylko i wyłącznie trasa wodna, więc łatwiej to przetransportować. Zwierzątko się z tym zgadza, patrząc po tym, jak co chwilę kiwa głową. Albo to może turbulencje. Ale tak przy okazji zastanawiam się, jak daleko jest umieszczona 3. magiczna wioska. Bo chciałbym już w
końcu znaleźć ten chapter 4, no i odkryć całą tą historię, no i zobaczyć, dokąd ona prowadzi przede wszystkim. No ale już taki spory kawałek dookoła domu zwiedziłem tego terenu, no i jeszcze nie trafiłem na trzecią magiczną wioskę. Ale to historia na inny moment. Na razie tu postoisz, przywiązany do tego słupka. Muszę wybudować ci jakieś miejsce w ogóle, ciekawe, ale to później. Na razie sobie tu stój i tak muszę przyprowadzić ci jeszcze partnerkę lub partnera. A tymczasem to ja się muszę w ogóle rozpakować z tych wszystkich książek. Coraz bardziej przydałaby mi się ta biblioteka, ale do tego centrum to jeszcze trochę. A, no i zapomniałem o lodzie, no ale już nie miałem gdzie go zmieścić w sumie w te plecaki, więc to też na kolejną wyprawę misja, ale lód jest niedaleko, to szybko znajdę. Tak odnośnie jeszcze tego centrum, to coraz biedniej to tutaj wygląda. Sporo tego terenu tu wykopałem, no bo mi była potrzebna ziemia, ale będzie trzeba tutaj przywieźć nową ziemię w sumie, no bo tutaj też będzie podwyższenie takie, no i tu gdzieś będzie takie połączenie jakby, w sensie na środku będzie taka platforma, a raczej po prostu teren, więc część tego przepływu będzie tutaj taka zabunkrowana, a raczej taka pod tym centrum płynąca, że tak to ujmę. Do dzielnicy kwitnącej wiśni dodałem taki ładny ogród, przynajmniej tak mi się wydaje, że ładny, no mi się podoba, z taką fontanną, fajną. No i myślałem, że tutaj ten jelonek, ta sarenka zamieszka, ale chyba niezbyt chce. Gdzieś tam sobie cały czas wędruje. No i tak teraz pomyślałem, zdecydowanie będę musiał tutaj dorobić terenu i ta dzielnica będzie o wiele większa niż myślałem, bo już mi się miejsce na domy kończy powoli. Tak czy siak, pora wybrać się po kolejnego jelonka. No i tak pomyślałem, może udać się w końcu do tych zalanych komnat, tych pod wodą, bo tam skończyłem chyba na którejś, już nie pamiętam na której, a mam lepszy już łuk, więc może coś z tego więcej wyciągnę. No bo wcześniej to chyba miałem tylko kuszę i nie do końca to działało jak powinno. Ale no jeszcze zobaczę. Najpierw pójdę po kolejnego jelonka. Przy tym ogrodzie zastanawiałem się jeszcze, czy tych cegieł nie zrobić takich czarnych, żeby to pasowało do tego. Ale tak pomyślałem, że może być tak zbyt mrocznie, zbyt jednolito. Po drugie do ogrodów pasują mi chyba bardziej takie. Co prawda wolałbym coś białego, na przykład do tej fontanny, ale nie mam takiego materiału póki co i nie wiem, czy w ogóle taki znajdę kiedykolwiek, więc pozostawiam to do oceny mieszkańcom. Czy to ładnie wygląda i czy to ma w ogóle rację tutaj bytu. Dobra, drugi jelonek już na miejscu, także mogą tam sobie działać razem. Ja tu się przejdę tylko na delikatny patrol, bo po drodze złapała mnie noc i już widziałem tu jakieś kręcące się zombie. No i muszę sprawdzić, czy tu wszystko jest w porządku, czy mieszkańcy znowu nie chorują. A, no i ten wieśniak tam za kominem, on żyje jeszcze, czy nie żyje? Okej, żyje. No to niech tam sobie siedzi, jest tam bezpieczny. No i udam się do tych komnat podwodnych, może tam coś jeszcze osiągnę. Dobra, ja tu chyba poprzednio skończyłem na tej komnacie, już powybijałem te dziwne ryby, co wysysały ze mnie jakieś życie, nie wiadomo co. I tam coś wyskoczyło i to dziwnie wygląda. Albo to jest jakaś miksturka. Tak, to jest chyba jakaś miksturka. Ciekawe jaka, to mnie zastanawia, ale wyskoczyły mi tutaj teraz te płetwonurki. I jestem ciekaw, co jest dalej, czy jest jakaś kolejna komnata w ogóle. Ale chyba zjem jabłko i tam do nich popłynę, bo ten łuk strasznie zwalnia w wodzie i no nie do końca w nie trafiam. I trochę to zajmuje. Po drugie, ja mam przecież miksturę oddychania pod wodą. No tak, genialne. Okej, to były tylko zaklęte butelki, ale w sumie tylko albo aż. Ja poziomu akurat potrzebuję i tu są chyba jeszcze jakieś drzwi. Ciekawe, ile jeszcze jest takich pomieszczeń. O mój Boże, to nie wygląda dobrze. Ojoj. Ja nie wiem, czy ja tu chcę być, ale dobra, powiedzmy, że się tu zabunkruję i zobaczę, co z tego wyjdzie. Wygląda, jakby to miał zaraz pojawić się jakiś boss. Co to robi? Co to jest? A, to jest na nagrody. O mój Boże, ale się już wystraszyłem, że będę musiał tu stoczyć jakąś niebotyczną walkę. Co to są za nagrody? Ciekawe, czy ja muszę trafić odpowiednio kluczem, żeby zdobyć konkretną nagrodę, czy nie? Widziałem tu książkę, więc chyba na nią będę polował. No nie, źle trafiłem w ciasto. O nie, niedobrze, ale tu jeszcze jakieś rzeczy mi powypadały. Czy ja to mogę
O, to ciasto postawię tutaj. Co to za kilof? O, wydajność 2. Okej, może się przydać. Chociaż niekoniecznie. A gdzie mój plecak w ogóle? Gdzie ja go zostawiłem? A tu jest, dobra, już się bałem, że go gdzieś zostawiłem. To ja się popakuję z tym w takim razie. Okej, w tych dzbankach są rzeczy. Dobrze wiedzieć. Tu jest na przykład mikstura. Czyli... a ja zawsze te dzbanki pomijałem. Dobra, tak czy siak szkoda, że nie trafiłem tej książki, no ale mój refleks na to wychodzi jest za słaby jak na te podróże. I to by było na tyle. Szkoda, że tu nie ma jakiegoś szybkiego wyjścia z powrotem do góry. Muszę znowu pływać przez te wszystkie pomieszczenia. A te ciasto też wezmę. Chyba mogę, nie? Nie, gdzie one zniknęło? Aha, okej, zepsułem ciasto. No trudno, i tak nie było mi potrzebne. No to pora wracać do domu i zajmować się dzielnicą kwitnącej wiśni.